Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce w edycji Statystka w Ameryce. Będę dzisiaj Wam opowiadać o rekwizytach i różnych efektach specjalnych, makijażach, z jakimi miałam do czynienia przy okazji planów filmowych tutaj w Nowym Jorku i zabieram Was też na spacer po Upper West Side. Także zapraszam serdecznie na ten odcinek, będzie dużo zdjęć i fajnych ciekawostek. Statystka w Ameryce. Przyjechałam sobie do swojej ulubionej dzielnicy na spacer i akurat przyjechałam w dzień albo przeddzień wywożenia śmieci. To jest tutaj jakiś recykling, także będę po prostu teraz krążyć niestety między workami na śmieci, ale też często mi piszecie, że fajnie, że pokazuję takie prawdziwe realia życia tutaj i to są właśnie prawdziwe realia życia tutaj, że po prostu czasem przechodzi się ulicą wypełnioną śmieciami. Zrobiłam całą listę i mam fizycznie listę napisaną, nie mam tym razem w komórce tej listy. Listę rzeczy, o których chcę Wam dzisiaj opowiedzieć i przy okazji będę pokazywała Wam różne ciekawe fotki, żebyście mogli sobie przy okazji obserwować, o czym ja tak naprawdę do Was mówię. I często ta praca jako statystka sprawiła, że byłam blisko fajnych wydarzeń, właśnie jeśli chodzi o rekwizyty czy efekty specjalne. To jest ten słynny nowojorski komin, z tym, że ten jest celowo ustawiony. Tam jest w środku maszyna, która wytwarza właśnie dym. Taki backstage naszego planu filmowego. Jakby ktoś się zastanawiał, jak to wygląda po drugiej stronie studio. Często na mnie stosowano różne jakieś gadżety, czy specjalne makijaże, czy jakieś protezy. Tak tylko chciałam Wam się pokazać, bo dzisiaj jestem pielęgniarką. Nie polecam siebie jako pielęgniarki, nie zatrudniajcie mnie jako pielęgniarkę. Hey, so I'm being Fox News reporter today. there were a few mics and I chose Fox. Should be fun. Dzisiaj pracuję na planie z rowerkiem i znowu nie wiem, czy tu widać, ale znowu są paparazzi. Widzicie to? Przyjechali paparazzi i robią zdjęcia, bo w filmie jest Julianne Moore. Także kolejny dzień na planie na Manhattanie i kolejny dzień z paparazzi. Także o wszystkim tutaj będę dzisiaj Wam opowiadać. I może zacznę od początku z tą listą, tylko tak teraz stanęłam sobie, bo tak patrzyłam na schody, które są za mną, a już jest dosyć późno, już jest 2024, dawno temu już było Halloween, a tam wciąż pełno dyni. Dobra, patrzę na tą moją listę. Mam zapisane, żeby powiedzieć Wam o Gotham, o tym serialu Gotham, który miał być takim niby o tym Gordonie z Batmana, o tym poruczniku policji i tam też jakiś występował właśnie pingwin i tak dalej. Wszystko odbywa się w Gotham. No i ja tam pracowałam, byłam tak zwanym core, czyli jądro, czyli byłam taką statystką, która pracuje w tej samej roli przez cały sezon. Czyli za każdym razem, jak są jakieś sceny związane z daną jakąś grupą osób, to wtedy do mnie dzwonią. I byłam też taką na przykład statystką w The Deuce, to było Kroniki Times Square, gdzie byłam prostytutką. W serialu FBI byłam agentką FBI. Później
kilka było po prostu takich rólek, że wracałam zawsze w to samo miejsce, pracując jako dana osoba. No i w przypadku właśnie Gotham ja byłam jedną z Shadow Women. To były takie zawsze takie kobiety, które nosiły przy sobie na przykład samurajski miecz. I ciekawostka, czekajcie, chcę się tu jakoś wydostać, żeby lepsze światło było, bo idę pod rusztowaniami. No i zawsze byłam w tej samej roli tej Shadow Woman. Dawano nam miecze samurajskie i czasami też pistolety i nie można było w ogóle z tym wychodzić oczywiście z planu. Trzeba było za każdym razem się, nawet jak idziesz do łazienki, cokolwiek, za każdym razem musisz się stawić i musisz tą broń oddać. Jest oczywiście po to, żeby zachować tutaj bezpieczeństwo. I jeśli chodzi o ten plan filmowy z Gotham, to właśnie najlepiej będę wspominała te ciuchy czarne, jakieś takie lateksowe, pracę z tym mieczem. Później tam jeszcze w tym serialu raz psa udawałam, zanim byłam tą kobietą cieni. Też miałam o tym odcinek, to zapraszam. Także fajny to był naprawdę plan filmowy i świetnie właśnie z tą bronią się pracowało. To była ciężka broń, natomiast końce nie były ostre, czyli to nie były prawdziwe samurajskie miecze, tak? Natomiast faktycznie były z jakiejś formy jakiegoś żelaza zrobione, że po prostu były ciężkie. No i godzinami właśnie, czytam jeszcze tutaj w ściądze, że godzinami trwały te makijaże i zrobienie włosów. Przecież to jest nie lada wyzwanie tak włosy postawić, zwłaszcza jak ma się długie. Ja lubiłam pracować właśnie też między innymi na tym planie, że długo się pracowało, a wiadomo, im dłużej pracujesz na planie filmowym, tym więcej zarabiasz. A jak już jestem w tym obcisłym ciuchu i w ostrym makijażu i w szalonych włosach, to mogę już w tym zostać jak najdłużej. Czemu nie? Na planie też wiele razy miałam do czynienia z takimi sytuacjami jak na przykład sztuczny deszcz. Jakieś 3 tygodnie temu pracowałam na planie, gdzie właśnie też mieliśmy maszynę z deszczem, także powtórka z rozrywki, budki na deszcz, gotowe. Przygotowują maszyny z deszczem. Oczywiście jak to bywa w Nowym Jorku, stado gapiów będą patrzeć, jak tu się film kręci. Stąd będzie woda lecieć. No i wybrali mnie do tej sceny. Mam stać w deszczu. Chociaż przygoda. I taka ciekawostka, aktorzy w związkach zawodowych, tacy jak ja, mają płatne ekstra za to, że zmoczymy się. Także nawet mam płatne ekstra za to, że już jest po godzinie 8 wieczorem. Zrobię odcinek zresztą kiedyś o tym, jak to jest być aktorem pracującym ze związków zawodowych, bo mamy dużo przywilejów i na przykład dzisiaj właśnie mam płatne ekstra za to, że jest już późno i za to, że będzie na mnie padać, ale mam kaptur, mam kurtkę, którą dali mi tutaj na planie, także to nie jest moja kurtka i co tam, trochę wody nie zaszkodzi. I po scenie skończyliśmy kręcić, dźwig zjeżdża na dół. Albo sztuczny śnieg. Albo podwieszane takie blisko lampy, że to wygląda, jakby się kręciło daną scenę w środku dnia, a na przykład kręci się w nocy. I tak kiedyś mieliśmy, a tutaj przejdę, bo w sumie tutaj ładnie. I tak kiedyś mieliśmy na planie filmowym, co to był za film? Słuchajcie, zapomniałam, jak się film nazywał, przepraszam. W każdym razie wynajęli Grand Central i kręcili to w nocy i podwieszali takie światło, które miało dawać efekt, jakby to był dzień normalnie. Także tu wrzucam też Wam zdjęcia. Później na przykład byłam kiedyś w scenie, że
było przewrócone auto i niby się dymiło, to później chodził chłopaczek z tą maszyną do dymu i niby się tam dymiło, a tak właśnie zamknęli ulicę, przewrócili auto. To są fajne takie, to są mega takie wspomnienia i doświadczenia, żeby to wszystko zobaczyć na żywo, jak to kręcą. Albo jak na przykład była taka scena z Jamesem Franco w tym serialu The Deuce, co tam prostytutką byłam, o czym do tego też zaraz wrócę, bo to jest śmieszna historia. No i w każdym razie był taki moment, że ktoś go uderzył i to było super zobaczyć, jak kręcą do momentu, czekajcie, muszę tutaj złapać, kręcą do momentu tu, że tylko wyciąga się rękę na przykład i wtedy już zmieniają na dublera, na kaskadera, który na przykład, nie wiem, upada nagle od tego uderzenia albo coś i zmieniają wtedy ujęcie kamerą. To też możecie sobie zwrócić uwagę w filmach, że jest ucięty ten moment zaraz po uderzeniu, w sensie, że z innej strony pokazują, jak to ciało na przykład do tyłu leci po uderzeniu. To fajnie, bo na przykład jak dają czasem drinki na planie, to jest taki, jakby to nazwać, taki żeltak jakby, taka guma, coś jak kauczuk. I to jest tak naprawdę nasz szampan, żeby gdzieś tam przy kamerze, wiadomo, nie było ryzyka wylania jakichś płynów na kamerę na przykład. Więc to też jest super, z czymś takim też miałam do czynienia. Bardzo dobrze wspominam, to jest co prawda wspomnienie, zatrzymam się, bo fajny widok za mną. To jest co prawda wspomnienie z Włoszech i zrobię chyba o tym odcinek, bo to było ciekawe kręcenie tego teledysku, ale nagrałam taki teledysk we Włoszech i tam miałam po raz pierwszy do czynienia z green screenem i było to super, bo miałam na sobie mniej więcej takie obcasy, nie wiem, z 8 cm obcasy miałam duże i miałam biec i miałam uciekać, była bieżnia do biegania tutaj, bez żadnych rzeczy do złapania się. Ja na tych cholernych szpilkach i mam biec, bo za mną lecą jakieś nietoperze czy jakieś ptaki i próbują mnie tutaj złapać za głowę i ja je odpycham. Jak wariatka po prostu odpycham, biegnę i lecę na tych obcasach. Słuchajcie, kręciliśmy tą scenę nie wiem, z 10 minut, ja byłam już wyrąbana totalnie. I później wiecie, co się okazało? Okazało się, że za mały mieli budżet, by jednak zrobić tam jakieś efekty specjalne i ominęli tą całą scenę. Także ten mój wysiłek po prostu poszedł na marne. Natomiast to był właśnie taki początek pracy z tym green screenem i czasem się tak zdarza, że na przykład każą nam się patrzeć w jedno konkretne miejsce tego green screenu, albo jak widzicie ekrany na przykład w tym serialu FBI albo w jakimkolwiek, gdzie są ekrany komputerów, jest na przykład biuro, to zazwyczaj te ekrany komputerów są też na przykład zielone albo niebieskie. Raz miałam tak fajnie, to Wam pokażę zdjęcie, że był taki wielki blue screen rzucony, bo z kolei to było dla serialu Manifest i to było to, że tam był wypadek jakiegoś samolotu i że niby mieli ten samolot tam wstawić na tym blue screenie, bo ten był akurat niebieski. Także jest dużo jest takich właśnie fajnych sytuacji, że można to sobie zaobserwować od kuchni, jak to jest robione, nawet właśnie jako statystka. Wielokrotnie też byłam zatrudniana do takich ciekawych robótek, gdzie można faktycznie oszukać, nie wiem, jakąś bliską osobę, gdzieś można kogoś nieźle wkręcić, bo na przykład miałam brzuch ciążowy w jednym serialu. I nosiłam ciuchy ciążowe. Później na przykład jedną z moich rąk postarzyli o 40 lat, bo często też gram rękami i nogami na przykład, że pokazują, że niby to tak samo na tej samej zasadzie zrobiłam tą pracę z Taylor Swift dla Saturday Night Live, że po prostu ma być to ktoś inny, jakiś inny aktor, czy w tym wypadku Taylor Swift, a ja po prostu wchodzę na to miejsce, bo tacy dublerzy są po prostu tańsi i są profesjonalni i zamiast, nie wiem, nagabywać tych głównych aktorów czy piosenkarzy, żeby zostawali dłużej, to po prostu się zamawia taką osobę.
No i wielokrotnie właśnie używano moich rąk do różnych scen w różnych filmach, także nawet możecie coś oglądać i możecie sobie nie zdawać sprawy z tego, że to kurde Polka w Ameryce, że to jej część ciała. Setowe chaosy. Zamieszanie. Ja stoję na tym żółtym, a koleżanka na różowym. Tak wyglądają sety właśnie. No i właśnie postarzyli mnie o 40 lat i grałam właśnie ręce jakiejś starszej kobiety. To było fajne. Raz miałam taką rulkę, że byłam poparzona jakąś bombą chemiczną, że jakieś takie, że nie wiem, że mi się aż skóra, robią się takie bąble, że się roztapia wręcz i że jestem pokaraskana. To mam tutaj zdjęcie, to Wam wrzucę zdjęcie z tego, jak wyglądałam. Co jeszcze było takiego fajnego, myślę? Sztuczna krew. O, sztuczna krew jest spoko. Zdarzyło mi się ze 2 razy mieć do czynienia ze sztuczną krwią. Tak samo jak na przykład są osoby nieżywe. Raz zdarzyło mi się grać zwłoki. No tak fajnie, bo taki kładą Ci kocyk. Znaczy jak jest zimno akurat. O Jezus, jak pięknie. Zaraz sobie tu stanę, pokażę Wam jak pięknie. Jak jest zimno, bo tam w lecie to czasami nawet nie potrzeba takiego stolika, Boże, kocyka. Widzicie jak jest ładnie? Ciekawe, czy to kamera pokaże, bo po prostu tylko tak spojrzałam i takie wow! Uwielbiam chodzić po Nowym Jorku. I też lubię opowiadać o planach filmowych, także wszystko tutaj się zgadza w tym miejscu, w tym momencie. Dobra, patrzę dalej na listę, bo teraz wszystko mówiłam z głowy, jeszcze ani razu na listę nie spojrzałam. Ups. Kolejna taka rzecz, patrzę na listę, kolejna rzecz, którą mogę wspomnieć, to papierosy, które są papierosami roślinnymi, ziołowymi, a nie zwykłymi papierosami. To jak już oglądacie mój kanał, to już o tym słyszeliście, ale te wszystkie papierosy, co widzicie, że nie wiem, Brad Pitt sobie na przykład pali w scenie czy coś, to nie są to prawdziwe papierosy, a papierosy właśnie z ziołami, zielarskie. Zdarzyło mi się ze 2 razy pracować z sztucznym samolotem. To znaczy w filmie czy w serialu niby wygląda to tak, jakbyśmy faktycznie siedzieli w samolocie, a jesteśmy po prostu w takiej wielkiej atrapie w studio. W ogóle praca w studio jest świetna. Uwielbiam to, jak budują na przykład całe mieszkania czy całe biura. To jest mega klimat, to jest takie przyjście, jak przyjście do teatru, tylko wygląda to bardziej prawdziwie. Jestem na planie, przechodzę koło miasta, które się rusza. Tak za oknem właśnie niby wygląda miasto. Pozdrawiam Was serdecznie z zaplecza planu filmowego. Tak to z tyłu wygląda. Tutaj wszystkie rzeczy, których już nie używają w tych pomieszczeniach, które zbudowali na froncie. I na przykład tutaj macie niby mieszkanie, nie? Że tak się wchodzi, bla bla bla. A to tylko taka cienka kawałek praktycznie drewna i całe sprzęty. Nie jestem w mieszkaniu, jestem na backstage'u planu filmowego w studio. Nie wiem, czy wiecie, ale na moim kanale Polka w Ameryce też pokazuję pracę właśnie na planach filmowych w Nowym Jorku w serii, którą nazwałam Statystka w Ameryce. Tutaj na przykład jestem w mieście, ale tak naprawdę nie jestem w mieście. Więc zapraszam Was serdecznie na mój kanał na YouTube Polka w Ameryce. Możecie dużo się dowiedzieć o życiu w Stanach, w Nowym Jorku, o pracy jako statystka, aktor, o tym jak poznałam Spielberga, czy Sarah Jessica Parker, czy Renée Zellweger. O tych wszystkich rzeczach dowiecie się z mojego kanału, także zapraszam Was serdecznie.
Dobre miejsce na zrobienie drzwi, to takie tutaj załamanie, że niby tu jest taki ala kafelek, a tak naprawdę to sekretne drzwi do tego pomieszczenia. I tutaj niby jest miasto z tyłu, a przed chwilą Wam pokazałam, że to wielki plakat. Także taka ciekawostka. Kosze na śmieci wielkie. No i tutaj te wszystkie biura, to wszystko zbudowano. Słuchajcie, ten serial ma już 23 sezony. Także to tak zbudowano 20 lat temu. I stoi sztuczna kuchnia, sztuczna maszyna nawet, ale jaja. No i Polka w Ameryce. Siema! No tak, praca na planie filmowym, takim studio, to jak praca w teatrze po prostu. Jezus, jak tu piękno, no nie mogę, słuchajcie, tylko tak patrzę. Nawet ta tutaj jest obdarta, ale i tak ma klimat, no. Już tutaj sobie stanę, dalej patrzę, co mam na liście. Jednym z ciekawszych takich elementów dodanych do aktora, jaki widziałam, był sztuczny penis. Facet miał założone majtki z takim wystającym penisem bez jajek i nałożonego go miał na te majtki, tak, zakładał to na swoje majtki, po czym z rozporka wyciągał tego właśnie tutaj sztucznego. Także to było takie wow, zobaczyć coś takiego na żywo, to takie ale dziwnie, co za dziwny ten świat jest. Natomiast było to właśnie na planie The Deuce, tych kronik Times Square'a. To wszystko jest praktycznie o prostytucji w okolicach Times Square w latach 70. Także dlatego ten serial był po prostu monotonny, ale ja lubiłam monotonny w sensie tylko o jednym, prawda, o seksie. Natomiast ja lubiłam na nim bardzo pracować, bo i fajna była ta Maggie Gyllenhaal, i super był James Franco, fajnie się ich obserwowało w akcji. No i też praca taka, że cały sezon praktycznie pracowałam. Gdzieś tam może jak jesteście czujni mnie przyzauważycie, chociaż nie wiem, nie przyzauważycie, tylko przyuważycie. Chociaż nie wiem, czy faktycznie gdzieś mnie tam było widać nawet. O Jezus Maria, jak ślicznie. Patrzę jeszcze tutaj na listę. Właśnie, że mnóstwo gadżetów, których się nie spodziewasz, można zobaczyć. Jak byłam postarzona, tak, to już mówiłam. Tu jeszcze patrzę. Sztuczne pieniądze, to jest jeszcze dobre, że zdarzało się tak, że mieliśmy przed sobą na przykład sztuczne dolary, którymi musieliśmy albo rzucać, albo leżały one przed nami, więc to jest też fajny motyw, że nie miałam do czynienia właśnie ze sztucznym hajsem. Ale fajne rzeczy znajduję na planie. Patrzcie, jaka sterta gotówki. Ach, kurczę, takie prawdziwe jakby to było, to chyba by tak nie leżało na wierzchu. Sztuczne zwłoki, tak, miałam też do czynienia ze sztucznymi zwłokami, to Wam tutaj pokażę, jak wyglądają sztuczne zwłoki. I co tu jeszcze mam? Blue screen, słuchajcie, wszystko. Tym odcinkiem, mam nadzieję, pokazałam Wam, że praca na takich planach filmowych może być fascynująca i ciekawa i zabawna. Mam nadzieję, że zaciekawiło Was to. To są te takie właśnie elementy mojej pracy jako statystka, że faktycznie super zobaczyć, jak to wygląda od kuchni, jak to wszystko się dzieje, jak to jest rozplanowywane, jacy ludzie są do tego zatrudniani, ile potrzeba tak naprawdę specjalistów. Będę jeszcze robiła oczywiście inne odcinki na temat pracy na planach filmowych, także jak jeszcze nie subskrybujecie, to subskrybujcie mój kanał. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Polki w Ameryce. Do zobaczenia. Pa!
Siemka, witajcie z planu filmowego. Rozmawiałam dzisiaj z kamerzystą, który opowiedział mi, bo się zapytałam wprost, zapytałam się, ile taka wasza kamera kosztuje, tak z ciekawości, żeby wiedzieć. Ta kamera z tyłu właśnie jest pod niebieskim tym. No i on mówi, no tak tutaj to jest dodatek, tak mówisz, że cała kamera? Ja mówię, no tak, no to z tymi wszystkimi dodatkami, które ty masz tutaj, że z tym obiektywem, tutaj z tą rączką, z tym małym podglądem, bla bla bla. Koleś mi mówi, no plus minus $100,000. Ja pierdzielę w ogóle, co? $100,000 takimi kamerami kręcą seriale. Nie miałam pojęcia w ogóle, że aż to takie są kwoty. Wow! No nic, miłego weekendu.